Witajcie z powrotem przy Zagrajmy w Final Fantasy XVI. Podczas gdy Jill odpoczywa i kuruje się, my zrobiliśmy kilka zadań pobocznych, gdzie w bardzo ważnych sprawach pomogliśmy naszym sprzymierzeńcom, a teraz mamy spotkać się z Gafem w bibliotece. Być może ruszymy teraz dalej jakąś większą akcję. Clive, where have you been? A tu i tam. I've been wanting to ask you something about Torgal. Where did you get him, like, in the first place? My father brought him back from one of his expeditions into the Northern Territories. They were crossing a snowfield when they heard his cries, and, seeing no sign of his pack, they took him in. What do you reckon, Tomes? It certainly adds weight to the theory. Clive, I believe that Torgal may be no mere hound, but a rare frostwolf, an animal native to the far northern reaches of Valisthea. In one of our oldest bestiaries, I found reference to a frostwolf who served as guardian to an ancient queen of the north. Such was his mastery over ether, he could cast magics on command. His name was Fenrir. Fenrir the Frostwolf. On chyba woli Torgal. Now, the annals do not state it explicitly, but I have reason to believe this queen was a dominant of Shiva, a girl from the Northern Territories and her faithful hound. One awakens as the dominant of Shiva, and the other... You're saying that Jill granted Torgal his powers, What? just like Fenrir. People called him my hound, but Torgal and Jill were inseparable. O, He grew up as a faithful companion to the dominant of Shiva, and years later, his powers awakened, just when his master needed him the most. You're right. If it weren't for Torgal blasting those bastards to Kingdom Come, Jill would have been for it. Quite. Though Torgal's power is his own, his latent birthright as a frostwolf, it had only to be unlocked. Oh, get you, Torgal. jesteś zajebisty, chłopie. You're an even finer hound than we thought. And regarding your original concern, you need not fear for Torgal's health. Why, the beast has the appetite of a behemoth. Just this very morn, I found him with his nose buried in my nuts. There you are! I've been looking everywhere for you. Bernard's here. I need you to introduce us so we can get to work. I shall be a moment. No to do roboty. Co tutaj takiego wybudujemy? Jakiś czas później. Isn't it brilliant? It is. Well, I couldn't have done it without you. You and everyone else. But I promise I'll pay you back. I'm gonna work my fingers to the bone for you lot, starting right now. Just you wait. I'll make wonders like this world's never seen. No jestem I ciekaw. look forward to seeing them. Now that that's settled, I wonder if Vivian's made any progress tracking down Kupka. Czemu to wygląda jak kuchnia? Co ja tutaj mogę robić? Thanks for letting me do this, Clive. I'll pay you back, I promise. No ale jak? Jeszcze gra mi nie chce pokazać, co tu mogę robić? We have everything we need to begin work in earnest. And work in earnest we shall! Pracownia alchemiczna? Thanks for before, son. That was a good deed you did me. Only right I do you one in return. Though I did wonder if I'd bit off more than I could chew when Mid showed me her plans for the place. If she hadn't been there to tell me what to do, I wouldn't have known where to start. No to świetnie, to teraz mamy też tutaj zejście na dół. Hej dzieciaki. I wish Miss Middledore would let us
help her with her dungeoneering. I wonder what she's going to dungeoneer next. Let's go and ask her. Miradol jest jej pełnym imieniem. To tak jak imię Sida nie było Sid, tylko Sidolfus czy coś takiego? No hej, zobaczmy, czy Vivien ma dla nas jakieś newsy, ale najpierw zajrzę do Jill. Trochę czasu minęło. Może ma jakiś inny dialog dla nas? I'm feeling a lot better, thanks to Taya's remedies. But she insists I rest. Chyba już trzeci raz powiedziała to samo. Ale mi to tam nie przeszkadza ani trochę. Chętnie posłucham Jill. Vivien. Questy żadne się nowe nie pojawiły. Chcę ruszyć dupę. Wiesz coś o Hugo? How goes the hunt for Kupka? Largely in circles. We have myriad sightings of strange soldiers in unexpected places, but nothing definitive as yet. If only we knew for certain by what route he left Rosalith. Well, keep at it. If anyone can piece this puzzle together, it's you. And I'm willing to wait as long as it takes. No to stoimy. Długo tak jeszcze? What? Here? Would that be a problem? Do you know, Clive? I believe it a mercy that you didn't inherit your father's throne. Your poor people would surely live in fear of you. You have nothing to worry about on that front. I won't be claiming his crown. That is a relief. Clive, have you got a minute? We, have a guest. Gościa? Guest? Niby kogo? Statki? A nie. For your trouble. Wojaszek! It's a pleasure, in hindsight. Uncle Byron? Clive, my boy! Tap a cask and stoke the ovens, for your favourite uncle is here! Jedyny. Ulubiony i jedyny. No nie, miła niespodzianka. Tymczasem Twinside, święte cesarstwo Sunbreak. A przynajmniej teraz. Nowa święta stolica. Dalmecian government sues for peace. How shall we respond? If they're willing to accept their fault in the matter, I see no reason to refuse them. Still, we must insist on substantial reparations. Twinside stores are not as bottomless as reported. Aye, and we have many more mouths to feed. We shall just have to have the Dalmecs empty their treasuries for us. Of course, none of this would have been possible without your timely intervention, Prince Olivier. Indeed, I doubt any of us would have had the courage to trade words with the mighty Titan, nor less the wit to win him over. The Empire owes you a great debt. May the blessing of the crystals go with you, Your Highness. May the blessing of the crystals go with you. Czekaj, co? Very good. Oni mają tytana? Now, let us come to the question of precisely when the Dalmecs will withdraw their troops. Dion's fire could rid us of them in mere moments. The men of the Fist will not withdraw until a peace treaty is concluded. So let us keep the negotiations open, give them time to gather what gold and trinkets they can, and once they deliver that which we demand,
What worth is a piece of parchment? Your Radiance, were Prince Dion to take the field, the enemy would surely send their own dominant to meet him. And while His Highness would of course prevail, there would be heavy losses on both. You need not fear Hugo Kupka. He is engaged on the Western Front. Even were the Dalmex to send for him, he would not arrive in time. As much as I would enjoy witnessing a clash between Bahamut and Titan, it is not to be. And what of your subjects, Your Radiance? If the fighting spread to the city proper, the people would bear the brunt of it. There will be losses, it is true. Yet for every citizen who falls, another can be bred. For every home that burns, another can be built. The Empire will live on. Dion? Yes, sire. Prepare for battle. But sire... Do not make me repeat myself. Return to your camp and await my orders. If that is your wish, Your Radiance, I shall depart at once. May Gregor forgive you. Powiedział to na głos. What do the astrologers augur? The stars are in agreement, Your Radiance. The shadow of treachery hangs over Prince Dion. Nie dziwię się. So Annabella's tales were true. You disappoint me, Dion. Jeszcze nic nie zrobił. Ta sucz. Hoduje tego swojego małego synka na przyszłego cesarza. Co oni mieli na myśli, mówiąc... What on earth is Uncle Byron doing here? Only one way to find out. Że Olivier gadał z Tytanem, negocjował. Kiedy? Jak to? I skąd oni wiedzą, co się stało z Tytanem? A przede wszystkim, wow, ale ten cesarz to skurwiel. Już ostatnim razem, gdy go widzieliśmy, robił takie wrażenie. Nieobliczalnego szaleńca i sukinsyna. A Dion... Mówiłem cały czas o nim Lesage, ale to jest nazwisko przecież. Lepiej mówić o nim Dion. Wydaje się być porządnym gościem, bardzo sympatycznym. Właśnie miałem już coś przeczucie wcześniej, jak mówiłem, że może jeden z wrogów przejdzie na naszą stronę. Kto wie, czy z Dionem... Czy wy, Dionie, nie znajdziemy sobie sprzymierzeńca? Wydaje się naprawdę być porządny gość. Fuck me. Never thought I'd see the day Lord Byron Rothsfield of the Seven High Houses came to tea. A jednak, Gav, a jednak.
Co on chce nam powiedzieć? O cesarzowej coś? W sumie ma to sens, że jest ona w Królestwie Cesarskim, teraz kiedy upadła Rosaria i pewnie ona już wcześniej tam się wybrała, bo po prostu porzuciła swoją stolicę. Po umowie z Tytanem. To od niej pewnie wiedzą, co tam mniej więcej wyszło. Ale co, wszyscy myślą, że to Olivier negocjo? Nieważne. To wszystko jest szalone. Nikt tutaj nie wie tego, co my wiemy wszystkiego. Jako gracze. Ah, my dear nephew, how I've missed you. How did you find this place, Uncle? Hej, wuju. Through the good offices of young Sir Wade. He really is the most helpful fellow. As are you, I hear. The Guardians and those they freed tell the most outlandish tales of your heroics in Rosalith. Which is why I came, to learn the full truth of the matter. Sort the fact from the fiction, so to speak. You were working with the Guardians of the Flame to evacuate the people of Rosalith to Port Isolde. I was, aye. Then I have questions for you. Please, come inside, Uncle. Gladly. You there? There are 2,000 gold talents in those chests. See that they're added to my nephew's coffers, would you? 2,000? To nie tak dużo. Przed chwilą wydałem więcej na płytę muzyczną. 40 000. Aj. And I'm afraid that is all I know. A fleet sailing south past Port Isolde. Most intriguing. Forgive me for not being able to tell you more. I hadn't the faintest idea Kupka withdrew wounded from Rosalith. Still less that my own nephew dealt the decisive blow. What do you think, Vivian? I think, with this news of the Dalmekian fleet and recent reports of the Royalists' movements, that the final piece of the puzzle has fallen into place. Come here and I'll show you. It is known that Kupka's forces entered Rosaria via its unguarded coast. So can the same be said of your visitors from Waloed? Certainly her royal navy is famed for the efficiency with which it bears her knights from one battlefield to the next. And in the Einherjar, or Black Galleon, she boasts a vessel nigh as swift and every bit as feared as the kingdom's legendary cavalry. A fitting flagship for a land apart, her naval presence being crucial to her ambitions beyond Ash. Yes, it seems safe to assume that the Royalists did indeed enter Rosaria from the sea. So then, had you a vested interest in Titan's survival, whither would you take him? Why, home to Drake's Fang, a place rich enough in ether to conjure the magics needed to mend his hurts. But would that not entail an arduous voyage around the southern cape? Let us say that the Royalists did put ashore with a mind to spirit Kupka away from under your very nose. Could that truly have been their plan for him? To load him aboard one of the ships flying Republican colors sighted off the coast near Port Isolde. To spend weeks at sea, being tossed hither and yon by unforgiving waves, his life hanging in the balance. No. The journey would mean Titan's death, and Kupka's faithful creatures would not allow it. So what then was the plan of our Waluda friends? Reports suggest they made not for the coast, but for the desert. And by cutting through the Velcroy, a party traveling light would have Titan back in his bed days before a galley could lurch into port. To wit, it was the Royalists, not the Republicans, who effected Hugo Kupka's safe retreat. I would stake your life on it. Ale czy to na pewno Waleodyjczycy go zabrali? So it was the Waludas who spirited the wretch away. Now I think about it, there was something a little strange about the ships I saw. The men seemed almost crestfallen, as if in mourning, as if they believed
or were made to believe that their master was dead. No właśnie. You have a keen mind, Lord Rosfield. And you have your answer. To find Kupka, you have merely to follow the royalist trail across the Velcroy. It may well have gone cold by now, but as they say in the Republic, all roads lead to Drake's Fang. Allow me to accompany you part of the way. As luck would have it, I had intended to journey Canberward on business after visiting you here. The Fang would be but a short detour. I'd be glad of the company. Give me a moment to make ready. I need to tell my friends what we've learned. And where we're going. Very well, but be quick about it, my boy. Time waits for no man. Czyli idziemy do Waleodu po Hugo Kupkę. Zastanawiam się, jak się tam dostał, jeżeli rzeczywiście tam jest i w końcu kto go tam zabrał, ale aktualnie podążamy śladem Barnabasa i jego armii. To nasz jedyny ślad aktualnie. No dobra. Ciekaw teraz jestem, czy to będzie jakiś większy obszar. Oby. Czy też znowu tylko jeden mały. No ale idziemy z wujem, więc no w sumie to dobry znak, że będzie to dłuższa droga. Otto, Kupka's at Drake's Fang. I'll be leaving before sunset. You're not going in there alone, are you? Don't worry. I'm not going there to destroy the Mother Crystal. All I'm after is Kupka's head. I won't risk any more than I have to. I promise. The lands around the Fang are all Kupka's personal fiefdom. You have any trouble on the way, you ask for Rodzina Dalimil. Some call her the Desert Hare. Who is she? An old associate of Sid's, and only Sid's. All I know is the name, and that they used to meet at the Dalimil Inn. We've heard nothing from her since he died. But I'm thinking maybe the new Sid might be able to bring her back into the fold. Thanks. I'll keep that in mind. So, what about your uncle? I mean, he's welcome to stay, but... Don't look so worried. He'll be coming with me. Thank fuck for that. Gav, Otto, I'm leaving you two in charge. You can count on us. Czyli naprawdę nie pójdziemy po kła smoka? Skoro już tam będziemy, to czemu nie? W pojedynkę niby mielibyśmy nie dać rady? I jakaś stara znajoma oryginalnego Sida, która tylko z nim współpracowała, a nie z nami jako grupą, jest tam w tych okolicach. Może przydałoby się ją zrekrutować i może jeżeli jest silna, to ona dołączy do nas do zniszczenia kła? I heard they called Rodzina the Desert Hare on account of how little escapes her ears. That and her habit of bolting at the first sign of danger. But if she knew Sid was looking for her, she might just be tempted back out of her burrow. No dobra, nie brzmi jak tak śmiała osoba, by pójść zniszczyć matczyny kryształ? What's wrong, Gav? It's this gold your uncle gave us. Are you sure it's all right for us to take it? My uncle isn't easily refused. Especially where dispersing his wealth is concerned. But 2,000 talents. I don't even know how much that is in Gil. It's the price of a quayside mansion in the Crystalline Dominion. He sold one to fund our endeavor. He was hoping to part with it anyway, what with war brewing in the region. And, luckily for him, a Sambraquois noble was willing to pay over the odds for a foothold in the Holy Emperor's neighborhood. But still, 2,000 talents? I mean, is it normal for nobles to give away that kind of money? To zależy. It's normal for my uncle. Fuck me. Oh, the other half live, eh? Well, now that we've got a few gil to rub together, do you think it'd be all right if I splashed out on a few bottles of Lost Wing's finest? Here, leave some for the rest of us, Otto. If he's filling his cellar,
I'm filling our larder, starting with a barrel of the best salt-cured northern salmon. Dobra. I'll leave you to decide how best to use it. Just don't spend it all at once, all right? Nasz wuj dość hojny. I've never seen a crate full of gill before, let alone two. Your uncle certainly knows how to make an entrance. Ty mówisz coś nowego teraz? They call Rodzina the desert hare on Nie. account of how little escapes her ears. How may I help you today, Clive? Czy mogę na coś wydać punkty? Generous lot. Dużo. Pogaduchy na dobranoc. Here you are. Pierścionek. O. Muzyka, ulubiona pieśń. Modlitwa o bezpieczną podróż. Resztę zobaczymy później. Best of luck out there, Sid. Ja. No to będzie podróż teraz. Czyli jednak to nie były gile, tylko inna waluta. No, jak zwał, tak zwał. Dużo pieniędzy dostaliśmy od wuja. Kupię trochę mikstur na zapas. Medalion kleryka. Zwiększa moc mikstur leczniczych o 40. Jest, to mi się podoba. No i jeszcze mam tutaj nową odznakę mocy +1, która zwiększa atak o 12. Całkiem przyjemne rzeczy. I chciałem wam jeszcze pokazać, przez cały ten odcinek leciała muzyka Wyblakła forma smutku, co jest bardzo fajnym soundtrackiem. I wyruszajmy stąd. Hej. Who's your gentleman friend, Clive? Something in the way he dresses tells me he isn't an escaped bearer. Nie, to jest zbiegły wariat. Szaleniec. Na pustynię, wuju? All right, uncle. I'm ready to depart. Shall we? We shall. Come, let us away to adventure. Uwielbiam go. Jest tutaj tyle postaci, które uwielbiam, aż ciężko by zrobić top 5, nawet top 10. Tak, w końcu w tym kierunku pojawiają się kryształy. Valodia! I po tym, że tu się pojawił jeden i tu jest dużo miejsca na pozostałe, czuję, że to będzie duży obszar do zwiedzenia. Być może ten tutaj też będzie. No, zobaczymy. Co my tu mamy? Pustynia Welkroju. Północno-zachodnia Dalmekia. Rozległe jałowe morze piasku i kamieni, które od niepamiętnych czasów zwolna pochłania zachodnią Dalmekię. Sprawdźmy to. O, uwielbiam. Republika Dalmekii. Spójrzcie na te piachy. Jaka będzie fizyka tego? I was a young man when last I walked this path. There's an old trading post not far from here. The road to Drake's Fang leads through it. The trading post it is. Zagadka piasków. O, ta muzyka. Uwielbiam. O, ten klimat. Są ślady w piasku. Yeah. O, cud. I Torgal z nami jest. Torgal, wuj i ja. Mam nadzieję, że będzie to jak największe. Our destination lies over that dune, beyond the ruins. Mark them well, Clive. It's all too easy to lose one's bearings in the sands. To prawda. Co to za trąba powietrzna? Zniknęła. O, to wygląda tak fajnie. Dobrze, Torgal. Czy wuj walczy? Wuj walczy, oczywiście, przecież ma swój topór. Yeah.
O, podoba mi się, że jego teraz mamy dla odmiany i Jill zostaje w domu, bo musi się wykurować. Trochę się tutaj rozejrzeć, poznać przeciwników nowych. Wuju, radzisz sobie? Nie muszę podchodzić nawet. Ha! Chciałem się rozejrzeć, czy tutaj przypadkiem czegoś nie ma. Kocham pustynne lokacje, jeżeli są takie otwarte. Nagle mnie wyprzedził, wow. O, mam nadzieję, że będzie tutaj w brud zadań pobocznych. Seratina. Opuszczona lokacja. Co to był za kopniak? I on też. Jak to ten gość tu Ile on? Gdzie go wyrzuciło, że go nie widziałem? Ach, zawsze zapominam, że mam ten atak przytrzymać. Ale hej, to będzie troszeczkę do zwiedzenia. O, cieszę się, że to jest taki dość otwarty obszar. Tego mi brakowało przez jakiś czas, bo mieliśmy teraz przez trochę czasu tylko takie dość zamknięte w sobie obszary. Co lubię, jak jest tak na zmianę, otwarty obszar, zamknięty obszar. Tylko miałem troszeczkę tęsknotę za takim bardziej otwartym od dłuższego czasu. Ale nie zawodzą tutaj w Dalmeki. Nie ma tu żadnych skrzynek, serio? Jestem trochę zdziwiony, że tu wszędzie nie ma żadnej skrzyneczki. Może później tu jeszcze w jakimś questie czy coś takiego wrócimy. I wtedy tutaj coś będzie. Mam też wrażenie, że czasem skrzynki się pojawiają dopiero później. O, mamy jedną. Mitrylowy pas. No okej. Mogę z tym żyć. To później może... Jak wrócimy tutaj, będzie coś nowego w tej skrzynce. Many years ago, when you were just a boy, you and I rode this way together. Serio? Accompanying your father on a scouting expedition to Drake's Fang. He let me come with you. I'm not surprised you don't remember. It was just before Joshua was born. You were so eager to be there when your brother arrived that you whipped your chocobo too hard on the journey home and fell from the saddle. I shall never forget how Elwyn fussed over you as you sat in the sand, bawling like a babe. Trochę rodzinnych historyjek, dlatego przyjemnie, że z nami jest i że jesteśmy tu sam na sam. Taki czas rodzinny, wspólnie spędzony. A propos naszego ojca, wtedy, gdy widzieliśmy wcześniej, jak cesarz przy Dionie, swoim synu, uklęknął, to szczerze, miałem od razu taki kontrast do tego, jak kiedyś na początku gry w flashbacku młodego Clive'a, jego ojciec przyklęknął do Clive'a i jaką relację tam mieli, jaką rozmowę. To jest bardzo ładny kontrast, który mamy tutaj, właśnie w tym punkcie, ale zauważyłem teraz w sumie każdej królewskiej rodzinie i dzieci tych władców, jaką relację mają i jak bardzo to się różni. Mamy tu kilka królestw i każde z nich ma swoich władców, ich dzieci, no oprócz Valeodii, chyba że jeszcze kogoś poznamy. Więc to było bardzo ciekawe. Nikt nie chce tutaj dać ze sobą gadać. O, ale tutaj będzie zaraz osada. No to przyjrzyjmy się temu. Po drodze rzeczywiście nikt nie chce z nami gadać. Też żadnych zadań pobocznych, nic nie widzę. Ale to jak już pojawi się z czasem... Ah, there she is. The good old Dalamil Inn. Do you know, this heat has given me quite a thirst. Quick drink before we press on? Ładna oaza. Bardzo ładne palmy. No to zobaczmy, co nas tutaj czeka. Czy znajdziemy tą całą przyjaciółkę Sida?
Co jest, Torgal? Look, there. Those are ashen steeds. No doubt about it. And such a long ride from Stone here. Our Luda friends must be soothing their saddle sores in the inn. Shall we join them? Na bank, wuju. Run along and play now, Torgal. Dogs aren't allowed inside. Więc Torgal jest... psem? Jill również. Jill dała mu jego moce. Czyli... dobrze mówiłem, tak z przeczucia, że to nie jest pies Clive'a, tylko również pies Jill. Że też jest jego właścicielką. No, po prostu... miałem takie wrażenie. Gra sama tak to pokazywała. Opalona skóra u postaci tutaj. I tam naprawdę leży nasz miecz. Wow, to jest takie fajne. Te szczegóły. Kocham, jak gry robią coś takiego. Good day to you. Eating? Sorry about my pal. He only talks when his mouth's full. What do you recommend? Well, if you're after something light, we do a fine chocobo soup with lentils and honey. 2 bowls of that, then. An ale. Right you are. Hey, girl! Coming! Your pal? Would you rather be my squire? Ci podejrzani goście jedzą na górze, he? O! Josh tu jest! Ultima naprawdę daje mu w kość. Grace, it is plain you are not yet well enough to travel. If you would only let me take you to someone who can better attend to your ills. No, we must press on. Prince Dion has returned to his camp and will soon depart for the front. I must speak with him at all costs. Miss this chance and I may never get another. You do understand that? Yes, Your Grace. But you must at least agree to take your medicine. I'll fetch you some water. Ciekawe, czy się spotkamy. Ale to boli, że oni tak się mijają. A tu siedzą. Keep watch, they tell us. But all I see is sand. I hear they got our guest back to the Fang without any trouble. We'll be leaving soon enough. Why the Lord Commander dragged us all this way just to save that blockhead skin, I'll never know. Dominant or not, he's a bloody idiot. That'll be Cooker, then. Well, let's get this down us. We've a long way to go. Hey, you! No i wygadał. Uncle? Sorry.
Can you walk, Your Grace? What's wrong? I fear trouble may be brewing downstairs. You two are travelers, are you not? Me and my companions are strangers here. Perhaps you'd be good enough to accompany us a while. Help us find our way. Sorry, lads, but we've got business in camera that can't wait. Ah, I'm sure you could spare us an hour or two. Come on. Friend. Co za gość! I'm afraid we don't have a moment to lose. Friend. Stay back, Uncle. Gladly. Ale on jest zajebisty! Ten brud! The outlaw! Take him! Try it. No dobra, to tak. Pam, 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 pam. Błam! Rozwalamy jeszcze więcej stołów. No ile się da? Widzieliście ten sos na brodzie? To jest takie zarąbiste. Nie potrafię znaleźć słów na tą scenę. Co to za pięknego było. Bravo, my boy! Just like that! Ilu tu was jeszcze jest? Tylko ci trzej? Poczekam aż wstanę i... Brrr. Mości panowie! Pan królewski Osfrajer wychodzi! Ale już nie o własnych siłach. A ten żarł cały czas. For your trouble. Ile ty tam dałeś? Word of advice, miss. That soup could do with a touch more salt. Ty im dałeś tyle, ile by ta cała chałupa normalnie kosztowała, co nie? Za jedno jedzenie i fatygę. Powiesz mu czy nie? Że to my? Ale ładna woda. Now's our chance. Your Grace? I'm fine. On się aktualnie nie chce spotykać z Clive'em, co? Ciekawe, czy będziemy mogli kiedyś zagrać też jego rolę jeszcze. W takiej sytuacji, gdzie nas nie będzie. He? Pióro. Wyczuwa go. Clive? Dlatego się zmyli. Bo oni nie mogą się teraz spotkać jeszcze. What is it now? It's nothing. Let's go.
No to niezłe nic. Możecie wchodzić, panie i panowie. W środku jest spokój. Well, if we didn't know where to find Kupka before, we do now. The Rawlers said it themselves. Their guest is in the Fang. We should press on before any more of their friends turn up. Mamy potwierdzenie, że kubka jest w kle smoka. Przynajmniej wiemy, że nie idziemy po nic. Ale ładnie tutaj woda wygląda. I fajnie też, że ludzie rzeczywiście wyglądają, jakby byli z pustynnych stron. Jak Egipcjanie. Troszeczkę klimacik jak w Assassin's Creed Origins, gdzie właśnie gra się w Egipcie. Świetna gra. Pierwszy z tych takich bardzo otwartych, inspirujących się wiedźmińskim, otwartym światem z Wiedźmina 3 Assassin's Creedów. I robi to w sumie ciekawiej niż Wiedźmin 3. Gdzie jeszcze tak nie było przesadnie wszystko napakowane. I właśnie Egipt jest świetną lokacją w Asasynie. Bardzo lubię, bardzo dobrze zrobiona pustynia. Handlarz? It's all the fault of this blasted war. The moment they find out you're from the Empire, they flat out refuse to do business with you. Ha. Wiecie co, ludzie? Powiedziałbym, że czas zakończyć tu odcinek. Jeżeli wam się podobało, zajrzyjcie do aktualnych, przyszłych oraz przeszłych odcinków. Wtedy macie zawsze coś roboty. W następnym odcinku wyruszamy do kła smoka i może już niebawem ujrzymy Hugo Kubkę. Na razie, ludzie. Cześć.